Jeśli twoje ogórki zaczną więdnąć, żółknąć i tracić kwiaty w sierpniu, nie obwiniaj od razu upałów. Możesz tracić dokładnie to, co wielu ogrodników wyrzuca każdego dnia. Temperatury latem powyżej 30 do 35 stopni Celsjusza mogą być dla ogórków prawdziwym szokiem. Liście zaczynają więdnąć, kwiaty opadają, roślina zwalnia, a owoce stają się coraz mniejsze. Ale nie poddawaj się jeszcze swoim roślinom. Przygotowaliśmy dla ciebie prosty przepis, który może być doskonałym uzupełnieniem pielęgnacji ogórków w tym trudnym okresie i pomóc roślinom pozostać silnymi, zdrowymi, a plony utrzymać jak najdłużej. Ale zanim przejdziemy do przepisu, jedna ważna rzecz. Jeśli podlewasz ogórki tylko trochę, powierzchownie i codziennie, woda często nie dociera do korzeni wystarczająco głęboko. Z drugiej strony, jeśli nagle podlejesz je dużą ilością wody po całkowitym wyschnięciu, to też nie jest dobrze. Najlepiej podlewać obficie, ale rzadziej, bezpośrednio wokół korzeni, wcześnie rano lub wczesnym wieczorem. A teraz przygotujmy nasz dzisiejszy nawóz. W tym przypadku wlaliśmy 2 dl ciepłej wody. Woda powinna być ciepła, ale nie wrząca. Następnie dodajemy 1 łyżkę sołdii oczyszczonej. Dokładnie mieszamy, aby soda rozpuściła się jak najlepiej. A teraz czas na składnik, który wielu z Was prawdopodobnie wyrzuca każdego dnia. Dodajemy 1 łyżkę fusów z kawy. Dokładnie mieszamy i odstawiamy na około 15 do 20 minut. Ale pamiętaj o jednej ważnej rzeczy, nie wylewaj tej nierozcieńczonej mieszanki od razu na rośliny. Wodorowęglan sodu w wyższych stężeniach może uszkodzić roślinę i zmienić właściwości gleby, dlatego konieczne jest jej odpowiednie rozcieńczenie. Po odstaniu mieszanki przecedź ją, aby zapobiec gromadzeniu się większych kawałków osadu wokół korzeni. Następnie rozcieńcz tę ilość w 5 litrach stojącej wody. Dokładnie wymieszaj i podlej mieszanką ziemię wokół ogórków. Nie podlewaj liści i kwiatów tą mieszanką. Naszym celem jest spryskanie gleby wokół korzeni. I pamiętaj, nie podlewaj codziennie tą mieszanką. Stosuj ją od czasu do czasu i obserwuj reakcję roślin. Najważniejsze, aby roślina miała wystarczającą ilość wody, dobry drenaż i aby korzenie nie znajdowały się stale w mokrej ziemi. A teraz jestem ciekaw czegoś. Napiszcie mi w komentarzach, z którego miasta lub wsi oglądacie ten film i jak Wam idą ogórki w tym sierpniu. Czy nadal zbieracie codziennie? Czy już zaczęły się zmniejszać plony? Może Twój komentarz pomoże innemu ogrodnikowi, który zmaga się z tym samym problemem. I jeszcze jedna wskazówka, o której nie powinniście zapomnieć. Jeśli zauważysz całkowicie żółte, uschnięte lub uszkodzone liście, usuń je. Regularnie zbieraj ogórki, gdy tylko osiągną odpowiedni rozmiar. Nie pozwól, aby ogromne, przejrzałe owoce pozostawały na roślinie przez kilka dni, ponieważ może to spowolnić formowanie się nowych owoców. W czasie upałów staraj się chronić rośliny przed najsilniejszym popołudniowym słońcem, zapewniając im lekki cień, ale pozostaw wystarczająco dużo miejsca na cyrkulację powietrza. I nie zapominaj, ogórki mają płytkie korzenie i dlatego bardzo szybko odczuwają suszę. Nasz dzisiejszy przepis jest prosty. 2 dl ciepłej wody, 1 łyżka sołdii oczyszczonej i 1 łyżka fusów z kawy. Odstaw na chwilę, w razie potrzeby przecedź i pamiętaj o rozcieńczeniu w 5 litrach stojącej wody przed podlaniem. To nie jest magiczna mikstura, która przywróci do życia całkowicie martwą roślinę z dnia na dzień. Jeśli korzenie są zgniłe, roślina jest poważnie chora lub całkowicie uschnięta, musimy najpierw rozwiązać prawdziwą przyczynę problemu. Ale jeśli Twoje ogórki są wyczerpane przez wysokie temperatury, odpowiednia pielęgnacja, regularne podlewanie, usuwanie uszkodzonych liści i dobre odżywianie pomogą roślinie nadal rosnąć i wydłużyć zbiory tak długo, jak to możliwe. Dlatego nie zbieraj ogórków zbyt wcześnie. Mogą jeszcze mieć siłę na nowe zbiory. A teraz napisz mi w komentarzach, ile kilogramów ogórków zebrałeś już w tym roku?